Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, jesteśmy ponownie na farmie. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek od momentu, kiedy powiedziałem, że otwieramy farmę. Jesteśmy dosłownie po tygodniu, 8 dniach pracy. Pokażę Wam, co się zmieniło i co już kupujemy. Ale oczywiście pierwsze, najważniejsze. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć, ile kosztuje, jak wygląda farma, jak wyglądają inne rzeczy związane z życiem na Filipinach, kliknijcie przycisk subskrybuj i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję bardzo. No i zaczynamy odcinek. No więc tak, słuchajcie, naprawdę dużo się zmieniło na naszej farmie. Może tego tak optycznie na razie nie widać, ale teren został wyczyszczony. Ja wiem, tutaj dalej jest syf i z tym sobie poradzimy później. Natomiast to, co zrobiliśmy najważniejsze na samym początku, to tak jak Wam mówiłem, wszystko małymi kroczkami. Oczywiście, jak to zawsze bywa na Filipinach, nie może być tak idealnie, więc są problemy z jedną rzeczą, inna rzecz idzie całkiem nieźle, ale wszystko po kolei Wam tłumaczę. Słuchajcie, pierwsze co zrobiliśmy, to jak widzicie ten przodek działki całkowicie wysprzątaliśmy. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy bardzo dużo drzew owocowych. I pomimo to, że to wygląda jakby już totalnie nie żyło, mamy nadzieję, że to odrośnie. Jeżeli nie, no to i tak to będzie do wycięcia. Ale jak sami widzicie, tam słuchajcie, było ogromne ognisko wcześniej, wycinaliśmy to wszystko, paliliśmy to wszystko, żeby właśnie ten teren uprzątnąć, żeby odkryć te drzewa, które mają zostać. A drzew naprawdę tutaj jest trochę tych owocowych, bo na przykład zobaczcie na to, tutaj było wszystko zarośnięte i to biedne gujabano nie miało w ogóle słońca. Było całkowicie w cieniu, było obrośnięte, zostało to przeczyszczone. Tak jak widzicie, tam już nawet owoce rosną. No może nie widzicie. 1, 2, 3, 4. Gujabano, słuchajcie, ja już Wam kilka razy tłumaczyłem, jest naprawdę bardzo, bardzo zdrowym owocem. Ma jakieś tam w ogóle badania są przeprowadzone, że to jest antyrakowe, czy coś w tym rodzaju. No ogólnie naprawdę, jeżeli chcecie jeść owoc zdrowy, no to to jest na pewno to. Dodatkowo tutaj, jak widzicie, są drzewka i to też jest wszystko, słuchajcie, gujabano posadzone. Ta cała, powiedzmy, siatka z tej strony jest obsadzona gujabano. Co, słuchajcie, mamy tutaj dalej? To. Niestety owoce już z tego ściągnąłem, nie było ich dużo, ale to jest, słuchajcie, teraz żebym Was nie skłamał, chińska pomarańcza, czy coś w tym rodzaju. Takie po prostu duże lemonki, tutaj widzicie na zdjęciu, bo ja już zebrałem je, więc możecie sobie zobaczyć. Nie są one aż tak bardzo kwaśne, nie są też, bym powiedział, słodkie, więc nie wiem, pierwszy raz to tak naprawdę jadłem na Filipinach, pierwszy raz to w ogóle widziałem. To nawet ma filipińską nazwę. Nie wiem, tutaj w naszym rejonie to w ogóle nie jest popularne, więc też staraliśmy się, słuchajcie, zobaczcie na to drzewo biedne, uratować je jakoś tak, podnieść, żeby to przeżyło, żeby się udało mieć te owoce na przyszłość. No oczywiście już tutaj nie mówię o tym wielkim rambutanie. Tutaj też coś mamy, tylko to już nawet nie wiem co to jest, ale to Krystynie zależało na tym, żeby to uratować, dlatego zostało to trochę poobcinane, bo może akurat odrośnie. Tutaj u góry są rambutany. Rambutany, jak nie wiecie, to widzicie na zdjęciu w tym momencie. Tutaj jest kolejne gujabano. Tamto to w zasadzie chyba nic nie jest. No i słuchajcie, no i oczywiście to, co jest najważniejsze, czyli na naszej farmie, na czym mi najbardziej zależy, to są drzewka kalamansi, czyli filipińska limonka. Ja już Wam pokazywałem ją parę razy, ale jak chcecie zobaczyć, to Wam pokażę, tylko zerwę Wam jakąś większą. Ostatnio ogólnie obrywaliśmy te większe kalamansi, więc teraz jest tego trochę mniej. One rosną tak jak widzicie tutaj. O. O. No i po prostu to się przycina na pół i wciska soczek. Cytryna filipińska. Ale bardzo tak samo zdrowa, no bo oczywiście witamina C. I to, co nam zależało na tych drzewkach kalamansi, tak jak zwróćcie uwagę, tutaj jedno już zostało wyczyszczone i wszystkie drzewka naokoło, które tam mamy, tam dalej, tak samo, będą zrobione tak samo jak to. Żeby były czyste, żeby nie były obrośnięte, tak jak to na przykład, żeby miały słońce, żeby owocowały. Bo też nie wiem, czy wiecie, co jest bardzo ważne, kalamansi praktycznie cały czas owocuje. Dosłownie cały rok. Co chyba 15 dni czy 20 dni można zbierać nowe owoce z drzewka. Więc jeżeli my mamy tych drzewek, w sumie nigdy ich nie policzyłem, no ale jest ich chyba 15, to jest całkiem
no nie mówię, że jakiś biznes wielki, no ale dla nas, dla całej rodziny i dla naszych znajomych jest na tyle tego kalamansi, żeby wszyscy byli szczęśliwi i nie musieli kupować. A jak będą jeszcze lepiej rosły, to tylko i wyłącznie będę bardziej zadowolony. Kolejną rzeczą, którą już dzisiaj robimy, postaram się Wam nawet nagrać urywki z tego, jak pojechaliśmy. Jedziemy na farmę kurczaków. Chcemy kupić pisklęta, małe kurczaczki i chcemy zrobić to na dwa rodzaje. Czyli jedne kurczaki będą na mięso typowo, te boilery tak zwane, a drugie to będzie ta red coś tam, tak to się chyba nazywa. Ja się naprawdę na tym nie znam. To będzie ta rasa, która będzie przeznaczona na jajka. Najprawdopodobniej kupimy 100 tych na mięso, 50 tych na jajka, tak żeby tam z 20-30 jajek dziennie było, bo chcę, żeby ta farma już zaczęła przynosić jakieś jajka, dosłownie tak, żeby coś było na tej zasadzie, że zainwestowaliśmy jakieś pieniądze i już są z tego jakieś po prostu produkty, no bo wtedy człowiek jest bardziej szczęśliwy, widzi, że coś z tego chociaż ma. I to słuchajcie, ja na razie nie mówię o zarabianiu oczywiście pieniędzy na czymkolwiek tutaj, tylko bardziej o tym, żeby utrzymać naszą rodzinę, żebyśmy mieli świeże jajka, świeże mięcho, no i tak dalej, i tak dalej. Pewnie też się zapytacie, jak będą chowane kury u nas. No to te oczywiście boilery będą chowane na otwartej przestrzeni. Nie będą miały żadnych takich chemicznych rzeczy. Chcemy jak najbardziej naturalnie hodować, no bo działka tak naprawdę tutaj jest, więc nawet możemy to sobie ogrodzić. Już kupiliśmy też materiały na to, więc jeżeli one chcą sobie pobiegać, idźcie sobie, biegajcie, zbierajcie sobie wszystko, rośnijcie powoli, bo ta pierwsza partia jest przeznaczona dla nas, żebyśmy my mieli mięcho, a nie żeby ktoś inny kupował od nas. Dzisiaj też byliśmy, słuchajcie, poszukać drewna, bo potrzebujemy oczywiście na konstrukcję, więc najtańszym takim surowcem drewnianym, można powiedzieć, jest coco lumber, czyli po prostu no, drzewo kokosowe. No, ono jest najsłabszej oczywiście jakości, no ale do takich podstawowych robót, jak na przykład właśnie wbudowanie kurnika, czy coś podobnego temu, będzie idealne. Zamówiliśmy już, mają przyjechać dzisiaj o 2:00 po południu i przywieźć wszystkie te materiały. Nie wiem, czy trafią, no ale do tej 2:00 na pewno tutaj będę na działce, więc przynajmniej będę w stanie coś odebrać to. Oni zadzwonią, wytłumaczę im, gdzie mają dojechać. Tak czy inaczej, wszystko już zamówiliśmy. Zamówiliśmy nawet trochę więcej niż potrzebujemy, no bo jeżeli już mają raz to przywieźć, to ja już wolę, żeby to było na tej działce, bo zawsze coś gdzieś takie będzie potrzebne, jakiś kawałek deski, żeby coś zbudować, żeby coś podstawić, żeby coś innego zrobić. Cenowo, słuchajcie, powiem Wam później, jak to wyszło, bo nawet rachunku jeszcze nie zapłaciłem. Dopiero jak to przywożą, to wtedy dopiero będę płacił za wszystko. Ale oczywiście w następnym odcinku mam nadzieję, że już będziemy mieli tutaj kurczaki, które będę Wam mógł pokazać, które będą rosły. No jajek pewnie jeszcze nie będzie. No i słuchajcie, stoimy jeszcze przed jednym z największych dylematów, który oczywiście jest, i to jest związany akurat z sadzeniem warzyw, bo tak jak Wam tłumaczyłem wcześniej, ten kawałek tutaj, tam praktycznie do końca, będzie przeznaczony na warzywa. Tutaj zrobimy grządki, będziemy sadzić przeróżne rzeczy. Na początek to będzie po prostu jeden wielki eksperyment. Tak jak mówię, to nie będzie na zarobek na początek, to będzie tylko i wyłącznie na to, żeby zobaczyć, co tutaj tak naprawdę rośnie, co jest lepsze dla nas. Problem jest taki, że jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo kamieni wulkanicznych i boję się, że nasz ciągnik jednokarabałowy może tutaj nie poradzić sobie, więc szukamy też jakiejś alternatywy. Szukamy kogoś z jakimś, powiedzmy, sprzętem bardziej profesjonalnym, byłby w stanie tutaj wjechać, przeorać to wszystko, no i podziękowalibyśmy mu pięknie i później zaczęli tutaj już to plewić, sprzątać, żeby można było porobić jakieś konkretne grządki. Natomiast tak czy inaczej, nie wiemy jeszcze, czy to będzie karabao, czy to właśnie będzie jakaś inna maszyna. Musimy zacząć sadzić, więc jutro bardzo możliwe, że po prostu zatrzymam się w sklepie ogrodniczym, pokupuję te takie różnego rodzaju specjalne ziemie, sadzonki, inne rzeczy, no bo te nasiona, które już mamy, mogą zacząć rosnąć. Specjalnie tutaj nawet chodzi mi nie o takie warzywa normalne, ale bardziej o takie krzaczki, na przykład chili, różnego rodzaju, inne takie rzeczy, które będą rosły cały czas. No bo chili rośnie oczywiście na, wiecie, no dużo dłużej niż na przykład marchewka, więc chcemy też coś takiego właśnie osobnego zrobić, żeby to też właśnie zaczęło przynosić jakieś normalne produkty, które pewnie za parę miesięcy będzie można już zbierać.
I co też ważne, pamiętajcie, to jest druga część odcinka tego na farmie, więc jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka, to musicie to nadrobić, naprawdę. Tutaj jest link do tego pierwszego odcinka, tam wyjaśniłem, dlaczego otwieramy farmę i jak to się udało zrobić, gdzie i ile to będzie kosztowało. Co prawda, ile to będzie kosztowało, to my dalej jeszcze nie wiemy. No i teraz, słuchajcie, przechodzimy do największego problemu, który mamy w ogóle na razie na tej działce. To jest, słuchajcie, dach na tym starym budynku, który wam pokazywałem. Chcemy wymienić ten dach, chcemy to posprzątać, chcemy, żeby to było... ten domek był odremontowany. No ale żeby to zrobić, to oczywiście potrzebujemy fachowców. A żeby znaleźć fachowców, to jak pamiętacie, na Filipinach nie jest to takie zbyt proste. Chciałbym najchętniej znaleźć firmę, która po prostu przyjdzie tutaj, zburzy tą część drewnianą w jeden dzień, szczególnie tamtą część, która jest wyższa, bo tam już jest wszystko dosłownie przeorane przez korniki. Niech to zburzy całkowicie, postawi od nowa, ale już nie piętrowe, tylko po prostu przedłużenie tego dachu tam dalej. Jeżeli to się uda zrobić, będę mega szczęśliwy. Niestety od tygodnia szukam firmy, która by to była w stanie zrobić, która by chciała to zrobić, która by chciała za to jakieś normalne pieniądze i niestety nie ma szans. Po prostu dalej masakra. Z dodatkowych rzeczy, jak pewnie widzicie, tutaj rosną akurat bananowce. I tutaj zrobiliśmy taki tymczasowy, powiedzmy, kompostownik. Niech to wszystko się tam gnije i za pewnie parę miesięcy będzie z tego jakaś ziemia, jeżeli się to uda jakoś szybko zrobić. Tam to odkładamy na razie, no bo tam to wszystko może być. Tutaj tak ten teren pewnie nie będzie na razie sprzątany, chociaż kto wie. Ogólnie też zamówiłem, słuchajcie, kilka maszyn. Zamówiłem to, co najważniejsze, taką kosiarkę do trawy. Tylko tą kosiarkę taką, słuchajcie, ręczną, co się trzyma, spalinową. Naprawdę bardzo mały wydatek. No to jest jakieś oczywiście chińskiego producenta, no ale spalinowa, tam jakiejś pojemności takiej wystarczającej. Kosztowała mnie 3,5 tysiąca peso plus wysyłka. Więc nie spodziewam się, że ten sprzęt będzie działał przez następne 5-10 lat. No ale niech podziała chociaż przez rok czasu, 2 lata. To się przynajmniej na pewno zwróci. Dodatkowo szukam teraz jeszcze piły spalinowej, którą też możemy kupić i najprawdopodobniej skupię się na jakichś markowych produktach, ale z second handu, czyli z używanych. Ktoś po prostu z obcokrajowców kupił sobie, zrobił projekt, zrobił jakiś dom, no i teraz mu leży i odpoczywa. Więc akurat to też będzie dobra opcja, żeby może za lepszą cenę coś kupić z drugiej ręki. I ja się przed momentem trochę nagimnastykowałem i udało się zebrać kilka rambutanów. Pokażę wam teraz, jak to wygląda, bo nie każdy z was wie, a fajnie by było, żebyście zobaczyli, jak to tak naprawdę wygląda, jak to się je. Słuchajcie, więc rambutany wyglądają tak, są mega słodkie, zawsze jest bardzo dużo mrówek na nich, bo mrówki po prostu uwielbiają tą słodkość. Je się po prostu zgniata. Ten jest jeszcze mały, ale potem otwarcie wygląda tak. Sama słodycz. Mega słodkie, mega dobre. Taka ciekawostka, bo tego chyba w Polsce nie można kupić. A ja, słuchajcie, teraz się zbieram jeszcze na koniec działki, bo chcę porobić trochę zdjęć roślin. Powiem wam dlaczego. Ostatnio znalazłem taki bardzo fajny kanał, ktoś mi zresztą z was go polecił. Marek i rośliny. Pozdrawiam, panie Marku. Słuchajcie, rewelacyjny naprawdę kanał. Bardzo dużo przydatnych informacji na temat roślin właśnie. Wiedza po prostu niesamowita tej osoby mnie przeraża. Po prostu ja totalnie się na tym nie znam. No ale pomyślałem, że wyślę mu kilka zdjęć takich tropikalnych rzeczy, co tutaj mam. Niech mi coś więcej powie na ten temat. Bo najlepiej się dowiadywać od osób, które mają dużo więcej wiedzy od was. Ogólnie polecam ten kanał. Macie go w opisie tego filmiku. Zerknijcie sobie, bo naprawdę warto. A ja właśnie jestem tutaj i trochę sobie zdjęć porobimy. Ogólnie też muszę wam podziękować. Słuchajcie, pod ostatnim filmikiem o tym, jak napisałem, opowiedziałem o tym, że otwieramy farmę i jakie są plany na to, dostałem naprawdę, słuchajcie, masę komentarzy pozytywnych. Naprawdę dziękuję wam za to. Taki dodatkowa energia przy tym projekcie, która no naprawdę jest potrzebna, bo uwierzcie mi, że roboty jest zawsze więcej niż się myśli. Natomiast no idzie to wszystko zgodnie z planem, jest jakiś postęp cały czas i te filmiki zaczną się pojawiać coraz bardziej systematycznie, jak już ruszymy w ogóle z całą farmą. Na razie są po prostu te sprawy organizacyjne, które wymagają niestety czasu, bo na Filipinach, słuchajcie, wszyscy mają czas, nikt nie ma kto pracować, więc
Musi to iść troszeczkę powolutku, no ale coraz bardziej przyspiesza, bo już tak jak mówię, właśnie czekamy na deski, które mają przyjechać. Zamówiliśmy już je i nawet kobieta się już skontaktowała z Christine, że pytają się kierunek, więc możliwe, że będą nawet dużo wcześniej niż mieli być, co jest naprawdę czymś nowym na Filipinach. Bardzo dużo osób też pytało w komentarzach, jak ja jestem w stanie sobie z tym poradzić, czyli po prostu, no, czy to nie jest nad moje siły. Tak, oczywiście, słuchajcie, to jest nad moje siły. Nie jestem w stanie z 24-godzinnego dnia zrobić po prostu 48 godzin. Ja też pracuję cały czas i więcej czasu spędzam w pracy niż na pewno będę czasu spędzał na farmie. No ale tak jak Wam wspominałem na samym początku, ten trzeci element się pojawił, czyli właśnie osoba, która chce się tym zająć, która ma pomysły, która też ma doświadczenie w tym ogromne i ona tutaj będzie mieszkała i to będzie po prostu rosło dzięki niej. Ja jestem, można powiedzieć, bardziej osobą taką delikatnie z boku, osobą, która chce po prostu zainwestować w to. Chcę też sobie osobiście popracować na tej farmie, chcę posadzić swoje rzeczy, no a będzie osoba, która po prostu będzie tego doglądała i będzie to bardziej robiła pod względem, powiedzmy, biznesowym. Więc jeżeli wszystko się uda, matematycznego punktu widzenia i ogólnie naszego punktu biznesplanu, to farma powinna być samowystarczalna. Powinna zarabiać jakieś pieniądze. Na pewno to nie będą, słuchajcie, ogromne pieniądze. Nie zostanę potentatem farmerskim na Filipinach, ale jako taki projekt, żeby Wam pokazać, ile co kosztuje, jak co wygląda, jak co rośnie, wydaje mi się, że to jest idealne rozwiązanie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy dalej się z tym zgadzacie. Amira, just do not touch the banana. Come here. No i słuchajcie, mamy kurczaki. Zamówiliśmy pierwszą partię kurczaków, akurat tyle, ile tak naprawdę miał, czyli bodajże 36 albo 37 kurczaków. Dostaliśmy tam jeszcze kilka ekstra. Jak to cenowo wyglądało? To są akurat nie te typowe boilery, czyli na mięso kurczaki, ale te, które mają niby znosić jajka, czy takie bardziej tradycyjne polskie czerwone kury, tak? I one były dużo droższe, 120 peso za jednego kurczaka. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że to jest naprawdę dużo lepsza rasa. Byliśmy na tej farmie, widzieliśmy, jak to jest wszystko hodowane. Osoba, która to w ogóle robi, no zna się na rzeczy. No i słuchajcie, kolejna akcja jeszcze wyszła. Mieli dzisiaj drewno przywieźć. Właśnie zadzwoniła kobieta, że brakuje im tam niektórych kawałków, które zamówiliśmy o tych odpowiednich wymiarach, więc przełożyliśmy to na jutro. Więc to zobaczycie w kolejnym odcinku, jak już drewno przyjedzie i będziemy mogli cokolwiek z tym zacząć budować. Tak czy inaczej, my się już zbieramy na chatę do nas, no bo trzeba zacząć pracować. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Mam nadzieję, że kolejne odcinki też Wam się będą podobały. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie w projekcie. No i do zobaczenia za kilka dni. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!